Rumunia jest znana między innymi z Transylwanii, w której to możemy spotkać hrabiego Dracula. Ale jest też znana z pięknych widoków w górach. A w tych górach możemy spotkać miłego niedźwiadka. Mołdawia zaś słynie głównie z pięknych winnic, w których to możemy degustować się winem oczywiście. A co łączy te dwa kraje, czyli Rumunię i Mołdawię? Przede wszystkim wspólna, długa historia, ale też religia, kultura, no i oczywiście język. Zaczynamy serię o Rumunii i Mołdawii. Postaramy się przybliżyć Wam oba te kraje, opowiedzieć o naszych przygodach i oczywiście rzucić garść konkretnych, przydatnych informacji. Podczas tego wyjazdu postanowiliśmy sobie ułatwić życie, montując oto takie cudo, czyli boks dachowy na naszym Van Crossie oczywiście. A dlaczego tak robimy? Ponieważ postanowiliśmy głównie w rumuńskich górach zrobić sobie takie przystanki, biwaki. Oczywiście też będziemy tam nocować. A jak wiecie, w Rumunii jest mnóstwo niedźwiedzi, dlatego bacząc na nasze bezpieczeństwo, ale również na naszą wygodę, postanowiliśmy spać w samochodzie, a nie w namiocie, żeby za każdym razem nie rozkładać tego namiotu, za każdym razem nie tracić na to, prawda, czasu, ponieważ nasze noclegi głównie będą gdzieś na jedną noc, maks 2 noce. Dlatego trzeba było sobie przygotować jakieś miejsce w miarę wygodne, noclegowe, bo jak wiadomo, człowiek wyspany to człowiek zadowolony i ma więcej energii, ma też ochota na dalszą eksplorację i odkrywanie nowych rzeczy w terenie, prawda? Trzeba się brać do roboty. Boks już jest zamontowany, a jak będzie wyglądało nasze spanie podczas podróży właśnie do Rumunii, później do Mołdawii, to zobaczycie w dalszej części tego filmu, bądź też w kolejnych filmach z serii o Rumunii oczywiście i Mołdawii. Poszło dość sprawnie z tym boksem, nie jest to jakaś skomplikowana sprawa, można to bardzo łatwo zamontować, nawet samemu, chociaż pomoc drugiej osoby jak najbardziej się przyda, żeby tam coś przytrzymała, podała z drugiej strony, czy wrzuciła ten boks na dach. Szybko dotarliśmy do Czech. Tam przejechaliśmy krótki odcinek w kierunku Czadcy na Słowacji. Z większych różnic w przepisach drogowych w porównaniu z polskimi warto wspomnieć o absolutnym 0 promila w kwestii alkoholu. Obowiązkowej kamizelce odblaskowej w kabinie auta, uwaga, dla wszystkich podróżujących. Koło zapasowe, zamiennie zestaw naprawczy lub pakiet assistance. Zestaw zapasowych żarówek i bezpieczników, a maksymalna dopuszczalna prędkość na autostradzie to 130 na godzinę. Warto oczywiście przed każdym wyjazdem zapoznać się z aktualnymi przepisami w konkretnym kraju. Mały postój w Słowacji, zatrzymaliśmy się na Małe Papu, bo już zgodnieliśmy. Ziliński, samosprawny kraj. Tam jest tablica i okres turciańskie. Teplice, czyli to jest powiat chyba, coś takiego. No i robimy sobie domowy bigosik, który robiła Beata, on jest lekko zamarznięty jeszcze. No lekko, jak kamień. No, także trzeba poczekać. Sukcesywnie się odmraża. Trochę skomplikowały nam się sprawy, ponieważ Android Auto zaczął nam tam szwankować, później jeszcze się okazało, że zostawiliśmy boks na mikrofony. Cała ta ładowarka, to wszystko i no nie mamy tego w sumie i dzwoniliśmy do domu, też tego nie ma, no także nie wiem, gdzie to może być w ogóle. I ciężka sprawa, bo teraz trzeba będzie jakoś ogarnąć te ładowanie tych mikrofonów naszych. I ogólnie jakiś zły dzień mamy, jeżeli chodzi o takie pechowe zdarzenia losowe, trzeba przyznać. Coś jest na górze. Ktoś coś zostawił, albo mi się wydaje. Jest tam coś faktycznie. Notes jakiś? Raczej nie portfel. Notes chyba ktoś zostawił. Jest jakieś wejście na szlak, także ludzie pewnie się tu też wybierają gdzieś na trekkingi w góry. Sedlo Mały Sturec. Z 890 metrów nad poziomem morza jesteśmy. Trasa przez Słowację, podobnie jak ta w Czechach,
przebiegła bez zakłóceń. Z ważniejszych różnic pomiędzy Czechami to do wyposażenia auta dochodzi jeszcze lewarek i klucz do kół oraz apteczka samochodowa. Oczywiście zgodnie z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym wystarczy wyposażenie wymagane w kraju rejestracji pojazdu. Ale jak już przekonaliśmy się, różnie z tym bywa. A dyskusja z mundurowymi za granicą, ujmując delikatnie, czasem jest bardzo męcząca. Więc warto rozważyć dorzucenie tych kilku akcesoriów do bagażnika. Kawiarenki, małe tak, że zaledwie sprzęt, zniżasz głos, aż poszedł mimochodem. Po przekroczeniu kolejnej granicy zameldowaliśmy się na Węgrzech. Z ciekawostek nadmienię, że prawie taką samą trasę w kierunku na Rumunię robiliśmy przez madziarski kraj w 2011 roku. I naszym zdaniem wtedy stan dróg oraz ogólne wrażenia w kwestii infrastruktury oraz estetyki mijanych miejscowości zrobiły na nas zdecydowanie lepsze wrażenie niż obecnie. Nie wiem, co poszło nie tak, ale wygląda to gorzej niż kilkanaście lat temu. Zaś w kwestii przepisów drogowych i wyposażenia jest podobnie jak w dwóch poprzednich krajach, więc nie trzeba się specjalnie doposażać. Całe Węgry przejechaliśmy bez postoju i komplikacji. Właśnie mijamy granicę węgiersko-rumuńską. Jeszcze całkiem niedawno były tu kontrole takie lightowe, ale były kontrole graniczne. Teraz już jest Rumunia w strefie Schengen lądowej. No, przejeżdża się swobodnie. Niedawno, tak jak mówię, to działało jeszcze. I zostało nam 14 km dokładnie do naszej miejscówki. No i dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w naszej miejscówce, aczkolwiek bardzo skromna to miejscówka, bo bardzo mała jest. No łóżko jest akurat duże, to jest chyba największy element w tym całym domu. No i jeszcze łazienka wam pokażę, no łazienka taka też nie za wielko, ale prysznic dość duży, to trzeba przyznać. Mam nadzieję, że woda jest ciepła, tu jest podgrzewacz wody przepływowy z tego co widać. No umywaleczka, mało, kibelek, no i tak, no bardzo skromnie. Na zewnątrz jest dużo lepiej, nie? W basenie są jakieś leżaczki. Ogarniamy temat i później może nagramy podsumowanie. Albo dzisiaj jeszcze, albo jutro. No, to narka. Dobry wieczór. Jesteśmy już po trasie, czyli przejechaliśmy na miejsce do Rumunii, do naszej pierwszej miejscówki. Podsumujemy naszą drogę do Rumunii, do pierwszego miejsca. Jeżeli chodzi o Czechy, Słowację, Węgry, odbyło się to bez zakupywania winiet tak zwanych, czyli bez opłat. Jechaliśmy lokalnymi drogami. Kwestia to była 1 godziny różnicy chyba, jeżeli chodzi o czas dotarcia. Także już nie rozkminialiśmy, nie chciało nam się nawet w to bawić. Wcześniej zakupiliśmy winiety na Rumunię, prawda, online. Ponieważ tutaj no, trzeba zakupić winiety wjeżdżając do Rumunii. Tutaj drogi są po prostu płatne. Nie ma, że jeździcie lokalnymi czy autostradami, po prostu zakupuje się winietę wjeżdżając do Rumunii. Dokładnie tak. Policji praktycznie zero, jedynie na Węgrzech suszyli trochę. Ktoś nas nawet ostrzegł, ale my mamy taką zasadę, że za granicą nie szarżujemy, jeździmy przepisowo. W Polsce też się staramy. W Polsce też się staramy, chociaż tam zawsze coś się tam naciśnie więcej. Jeżeli chodzi o drogi, no to było różnie. No na Węgrzech raz były odcinki takie, no złe odcinki były, a czasami były bardzo fajny, świeży asfalt położony, także można było śmigać. Po tym roku jak jechaliśmy, no to była ta obawa, że coś nam może wyskoczyć, prawda? A śmigaliśmy po terenie niezabudowanym około 90 km na godzinę. Dojechaliśmy do Rumunii, w Rumunii przemierzyliśmy w sumie jakieś 15 kilometrów. No, do naszej miejscówki, także co możemy powiedzieć na razie o podróżowaniu Rumunii? No nic nie możemy powiedzieć, bo niewiele doświadczyliśmy tych kilometrów tutaj na miejscu, ale to wszystko będzie się jakby uaktualniać w trakcie naszej podróży i będziemy Was informować o różnych aspektach, o różnych plusach i minusach podróżowania po Rumunii oczywiście. Nasze przygody trwają cały czas i
są niezmiennie ciekawe. Także warto śledzić nasz kanał, warto oglądać to, co robimy na tym kanale, to czym się zajmujemy, czyli naszą pasją, podróżowaniem i oczywiście tym, czym dzielimy się z Wami. No jest już dzień, także teraz Wam pokażę, jak wygląda ten nasz camping. Nasz ośrodek wygląda właśnie tak. Czyli jest basen, jak widzicie, jest taka strefa wypoczynkowa, jest kilka domów, w których, jak zauważyliśmy, chyba nikogo nie ma. Tam jakoś była pani wczoraj w tym jednym Ale dzisiaj domku. już pan sprzątał, już pojechał. Aha, czyli pojechała. No to chyba jesteśmy tu sami. Tak mi się wydaje. Tam jest taki lokalik jakiś. Tam jest jeszcze taki stawek, oczko wodne w tamtym kierunku. Ładnie to wygląda nawet, tylko że ten domek jest bardzo ciasny. Mały. Brakuje nam szafy przede wszystkim, jakiegoś stolika, nie? Stolik jest na dworze, co prawda, ale tam jakiś półek ogólnie, żeby coś położyć, bo... Nawet okularów nie ma tak, gdzie położyć. nawet nad łóżkiem nie ma jakiejś półki, żeby okularów, czy też telefon położyć, no. No i pytaliśmy pana, możemy używać też naszej kuchenki gazowej, wiadomo, nie w środku w tym domeczku. Ale tutaj na zewnątrz Tylko tu można, na zewnątrz, nie ma a na problemu. przykład na stoliku, czy gdzieś jest taka kamienno-posadzka, także myślę, że nie będzie problemu. Co zauważyliśmy, jest jeszcze jeden minus, jeżeli chodzi o jakieś kwestie, może nie bezpieczeństwa, no ale żeby ktoś nam się nie włamał do tego domku. No to nie można zamknąć okien, zobaczcie jak to jest. Nawet nie ma zamknięcia od środka, także nie można by było zamknąć tego okna. Chodzi o to, że mamy sprzęt, mamy laptopy, mamy różny sprzęt taki, który jest dość drogi. Jak ktoś ma jakąś większą ilość gotówki czy coś zostawi w tym domku, no jeżeli by się coś wydarzyło, nie mówię, że właściciel to by miał zrobić, ale no, różni ludzie, bo tu nikt raczej tego nie pilnuje, tej strefy, a okazja czyni złodzieja, jak to mawiają, i może wejść i po prostu włamać się do takiego domku i coś wziąć. Orada jest pierwszym miastem, w którym zatrzymujemy się w Rumunii. To jest takie miasto graniczne między Węgrami a Rumunią. Często też przechodziło z rąk do rąk. A nabrało swojego znaczenia, kiedy król osadził tutaj biskupstwo. W międzyczasie zostało zniszczone przez Mongołów, było też pod panowaniem Imperium Osmańskiego. W XVIII wieku dostało się w ręce Habsburgów i wtedy Habsburgowie wybudowali to miasto w stylu barokowym. Na początku XX wieku, pod koniec XIX, miasto zostało przebudowane znowu i chociaż jest tu mieszanka styli, bardzo dużo jest właśnie budynków secesyjnych, budynków w stylu Art Nouveau. Jest tutaj nawet Muzeum Art Nouveau, które też na pewno odwiedzimy. Miasto Oradea przyciągało ludzi kultury i nauki. Nawet Salvador Dali odwiedzał to miejsce i upodobał sobie tutejsze źródła termalne, z których bardzo często korzystał. Znajdziecie tu mnóstwo wspaniałych zabytków i bardzo wiele ciekawych miejsc, o których postaramy Wam się opowiedzieć w tym filmie i je nieco przybliżymy. Z naszej miejscówki ruszamy w stronę miasta. Nasza miejscówka jest za moimi plecami. Jak widać, trwają tam prace remontowe, a miejscówka nazywa się Robinson Country Club. Do miasta mamy jakieś 2 km, do centrum miasta oczywiście. Musimy też wymienić, prawda, swoje pieniążki, czyli zmienić euro na leje rumuńskie. A co do samego miasta, miasto jest też pod dużym wpływem Węgier. Mieszka tu po prostu też dużo Węgrów, ponieważ te tereny były kiedyś po prostu węgierskie, a też bliskość granicy węgierskiej ma na pewno na to wpływ. Pierwszy punkt naszego planu udało nam się osiągnąć, czyli odnaleźliśmy jakiś kantor wymiany walut. Zapytaliśmy w pobliskiej galerii, pomyśleliśmy, że tam akurat będzie jakiś kantor, ale pani powiedziała, że nie ma i odesłała nas tutaj kawałek dalej w kierunku centrum. Powiedziała, że mamy iść i od razu będzie kantor. Jeżeli ktoś będzie w okolicy, to możemy podać namiary. Link będzie na ten kantor w opisie filmu. Jest to przy takiej dość głównej arterii tutaj miasta, przy głównej ulicy. Pewnie w różnych miejscach są takie kantory, ale jeżeli będzie ktoś tutaj blisko, to może sobie podejść, bo kurs jest w miarę ok z tego, co sprawdzaliśmy w porównaniu z internetem. Jeżeli wymieniamy, prawda, eurasy na liry rumuńskie, potrzebny jest paszport oczywiście. Nie wiem, czy wszędzie jest konieczny ten paszport, ale tu akurat jest konieczny paszport.
Może coś powiesz, Beata, na temat tego miejsca, w którym jesteśmy teraz? W Oradei jest ponad 100 kościołów różnych wyznań. Ten nie jest niczym, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Powstał w XVIII wieku, wbudowali go podobno mnisi. No ale charakteryzuje się piękną taką architekturą. Rzekomo został przekazany przez tych mnichów kościołowi rzymskokatolickiemu nie do końca dobrowolnie. Się wiążą różne historie z tym. Tutaj pani rozmawia przez telefon w kościele. U nas to raczej nie jest obyczaj ogólnie znany. Ludzie dziwnie na to patrzą, jeżeli ktoś tak sobie rozmowę prowadzi w kościele. To są jakieś panie sprzątaczki, one to sprzątają. Nikt nie prowadzi nabożeństwa. Pan Bóg się chyba nie obrazi. Sprzętu, jak widzicie, poprawiają elewacje, są rusztowania. A my tak pół żartem śmialiśmy się z Beatą, że udekorowali na naszą cześć nasze barwy narodowe, biało-czerwone, prawda? Spacerujemy teraz najpiękniejszą ulicą w Oradei, a mianowicie ulicą Republiki. Wygląda to naprawdę pięknie, prawda? Pięknie odnowione budynki. W stylu Art Nouveau, czyli Tak, w stylu secesja. secesyjnym. Tak jest. Secesja pełnej demokracji. Secesja, która była w Norwegii, nie jest taka, to jest coś innego troszeczkę, bo Norwegowie mają to takie stonowane. Tutaj widzimy dużo zdobień, dużo właśnie tych roślinnych motywów. No jest to bardzo fajne. To jest Bardzo taka sztukateria większa tutaj. tak. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. And I sit alone, my heart by the phone, and so Tu bardzo ciekawy pomysł w tym sklepiku, gdzie wszyscy trzymają magnesy na lodówce i w tym sklepie tutaj wpadli na wspaniały pomysł, żeby postawić właśnie lodówkę i na tej lodówce wystawić wszystkie magnesy do sprzedania. Pomysłowe. A co w lodówce, to nie wiem. Jesteśmy teraz na placu Króla Ferdynanda, a obok jest Teatr Królowej Marii, która była jego żoną, prawda? Jak widzicie, budyneczki bardzo piękne, zadbane, wszystko ładnie wygląda, odrestaurowane. A propos odrestaurowania, musimy znaleźć restaurację. Mam wyłączony mikrofon i mnie nie słychać. Jesteśmy nad rzeką Szybki Keresz, tutaj płynie sobie rzeka, jest takie miejsce do spacerowania, trochę z boku, trochę na uboczu, a to co widzicie, ten ogromny budynek, to jest synagoga. Imponujący budynek, który liczy sobie bez mała 150 lat. Beata kupiła sobie langosza ze śmietaną Z serem. i z serem. Jakie to jest? Pokaż. Dobra, ale nie jest to ciepłe. A myślę, że to będzie ciepłe. Znajdujemy się obecnie w sercu Oradei, a mianowicie na placu Niri, który jest otoczony przepięknie zdobionymi budynkami. Jak widzicie, w pobliżu mamy ratusz, mamy kościół świętego Mikołaja, mamy słynną katedrę tak zwaną księżycową. W niedalekiej odległości jest też promenada nad rzeką i jest też słynny Pałac Czarnego Orła. W pobliżu mamy te najważniejsze w sumie zabytki tego miasta. Możemy się wybrać też do twierdzy Oradei, która jest 15 gdzieś minut stąd. Warto odwiedzić tutaj to miejsce również wieczorem, ponieważ jest świetnie oświetlone. Pięknie to ponoć wygląda. My jeszcze nie mieliśmy okazji być tutaj wieczorem, ale zapewne wybierzemy się dzisiaj albo jutro, zobaczymy. Plac, jak widzicie, jest bardzo duży i jest wykorzystywany od święta, tudzież w weekendy na różne okoliczne imprezy, festyny i właśnie jakieś ważne wydarzenia w Oradei. Także warto na pewno tutaj przyjść i nawet od tego miejsca zaczynać zwiedzanie tego, jakby nie było, przepięknego miasta w Rumunii. once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce on days gone by when you and I were new. Once in a while I dream, hoping that you'd return.
once in a while I dream. Each moment passes like hours. Each day is dark as the night. Since we have ended, I just pretend I have a reason to live. It's sad how the seasons change. Sad how the feeling. Kościół za mną to cerkiew prawosławna pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, a jest znany nie ze względu na swoją architekturę, ale ze względu na to, że zamontowany jest na nim taki mechanizm, który odmierza fazy księżyca. Widzimy teraz, że księżyca ubywa, jest taki tylko mały złoty pasek. Jeżeli go nie będzie w ogóle widać, to będzie całe czarne i później z drugiej strony się pojawi faza przybywająca księżyca, czyli tak zwany nów. No i przez to ta budowla, ta świątynia nazywa się też kościołem księżycowym. Ponadto jeszcze Oradea jest znana z tego, że w XV wieku tutaj austriacki uczony wyznaczył południk zerowy w mieście Oradea. Opracował takie mapy, na podstawie których Vespucci i Krzysztof Kolumb zdobywali Nowy Świat. Czyli to był jeden z pierwszych południków zerowych w XV wieku w Oradei. Teraz wchodzimy do środka, do cerkwi, prawda? Za moimi plecami znajduje się jeden z takich sławniejszych budynków Oradea. To jest Pałac Czarnego Orła, dlatego że tutaj jest taki witraż między tymi dwoma budynkami, który przedstawia właśnie takiego czarnego orła. A kiedyś, to znaczy na przełomie wieków, całkiem nie tak dawno, stała tutaj zwykła gospoda. I jako że miasto stawało się coraz piękniejsze, były tu cudowne budynki, no i jakoś im to nie pasowało, żeby na rynku stała taka gospoda. Miasto wymyśliło konkurs na najpiękniejszy budynek, jaki powstanie w tym miejscu. Konkurs wygrali dwaj projektanci. Tak drogi w wykonaniu byłby ten budynek, że miasto stwierdziło, że nie ma na to pieniędzy. To też pomogli inni dwaj biznesmeni żydowskiego pochodzenia, którzy postanowili ten budynek wybudować. Powiedzmy, że wiatr wiał im w oczy, bo cały czas mieli jakieś problemy. Kiedy po prostu okoliczni tu wytwórcy cegieł dowiedzieli się, że powstanie w mieście taki budynek, automatycznie, tak jak teraz jest w naszych czasach, cena cegły wzrosła 4-krotnie. Żeby nie mogli dostać kredytu, utrudniali im, ale oni wtedy wybudowali własną cegielnię, otworzyli własny bank i tym sposobem wybudowali w ciągu praktycznie 2 lat ten budynek, który jest taką perełką secesji. Wzorowali się na budynku na takiej galerii w Mediolanie i to jest właśnie taka esencja tej Oradei, tego miasta. No i też potwierdzenie tego, że jeżeli ktoś chce, że jeżeli naprawdę mu zależy, to jest w stanie wszystko zrobić. Teraz wejdziemy do środka, do tego Pałacu Czarnego Orła, żeby pokazać Wam taką intrygującą kopułę, którą widać ze środka bardzo fajnie. Na początku tu już była piekarnia, cukiernia, 35 sklepów. To teraz też pełni rolę takiej galerii. Nie widać zbyt dużo turystów, nie? No bo to jest dopiero wieczorne atrakcje, to są najbardziej. Właśnie, Jakiś wieczorem. bar Prohibicja, gdzie się na pewno nie uprawia prohibicji. Tutaj też można zobaczyć, jak wyglądało to na przykład w 1914 roku, w 1950, 2015. No i teraz można zobaczyć sobie, jak to wygląda podczas pobytu w czasie rzeczywistym.
tutaj nawet magnesy są z Nicolae Ceausescu i z jego żoną. Słynny dyktator rumuński, który został stracony wolą ludu. Proces odbył się bardzo szybko, w kilka dni. Razem zostali straceni. Beata kupiła magnesy, tutaj kilka, chyba ze 4 magnesy jakieś kupiła. Tu w tym pasażu, właśnie w tym pałacu Czarnego Orła jest taki sklep z pamiątkami. Magnesy są w różnych cenach. Jeżeli odwrócicie magnes, dany magnes jakiś, to po drugiej stronie znajduje się cena, prawda? Ten akurat jest dość drogi, 17, ale są też tańsze, takie po 6. W różnych cenach. Z Drakulą po 10, z Nicolae, z jego żoną po 10. No różne ceny są. Jeszcze otwieracze są, sprawdzimy otwieracze. Otwieracze po 15. Trzeba przyznać, że Oradea nas zaskoczyła ogromem ciekawych miejsc, ogromem zabytków. Także jeszcze myślę sporo jutro przed nami. Dzisiaj oczywiście nie kończymy jeszcze zwiedzania, tylko chcemy zlokalizować jakiś sklep teraz, później wybierzemy się odświeżyć nieco i wrócimy tu wieczorem po zmroku. I wracamy teraz na miasto, już po zmroku, zobaczymy co tam się dzieje ciekawego. Chcemy zobaczyć po prostu jak to piękne miasto wygląda po zmroku. Beata tu jest ze mną też. Nie boi się po nocy chodzić z obcym mężczyzną, ważną kobietą. A z jakim obcym mężczyzną? Jestem ci niby swój, a jednak obcy wciąż. Wciąż jestem obcy. No i faktycznie ładnie jest oświetlone między innymi ratusz. Jest tu jakieś życie nocne, ale to nie jest takie nachalne życie nocne, nie? Zauważyłaś, tak dość spokojnie tu jest. Sam plac jakoś tak nie jest specjalnie oświetlony. Wokół na przykład pomnika Ferdynanda są oświetlenia, jest ratusz ładnie oświetlony. Beata tutaj rozświetlo też ten plac nieco. Tam jest właśnie ten kościół księżycowy. Bo kiedyś było takie hasło księża na księżyc i oni się już zabezpieczyli i tu potem do tego kościoła pójdą. Ty, ale bylibyśmy bogaci. Po drugiej stronie właśnie mamy kościół grekokatolicki, bo tamten jest prawosławny, a ten jest grekokatolicki Świętego Mikołaja. A czym się różni kościół grekokatolicki od prawosławnego? Dokładnie nie wiem. Chodzi pewnie o jakiś obrządek, nie wiem, nie mam pojęcia, ty wiesz? No, ja też właśnie się zastanawiam teraz, wiesz, po tym wszystkim. A wiesz nad tym, dlaczego no. powstał w ogóle kościół prawosławny i kościół wschodni? No, Dlatego, że obszar był zbyt wielki, Ja. żeby jeden papież mógł po prostu Objąć to wszystko, tak. I jeszcze tu jest taka jakoś Bazylika Rzymskokatolicka, najstarszy barokowy kościół w Rumunii, też może byśmy się przeszli do niego. Ale rzymskokatolicki. No jutro mamy pora punktów, ten ratusz, na ta wieża trzeba wejść, trzeba twierdza Oradea zwiedzić, no jest kilka jeszcze punktów do zwiedzenia. Pałac biskupa też tu jest ładnie oświetlony, z tym, że tylko częściowo, bo dalsza część jest remontowana w chwili obecnej. Także jutro tam też zajrzymy chyba, ale nie wiadomo czy można będzie wejść do środka. Let me leave my eyes. You show up and want me, losing no control. Now you've killed my heartbeat. W Pałacu Czarnego Orła słychać tętni życie, prawda? Muzyka wybrzmiewa i jest mnóstwo ludzi tam w środku. Także dzieje się tam. Idziemy teraz do tego Pałacu Czarnego Orła, zobaczyć co tu się od Janie Pawla. Całą muzykę bardzo głośno, to słychać doskonale. Fajnie. Dlaczego tak głośno grają? Głosi już trochę spokojnie, ale też się dzieje. Też jest Irlandia. Młodzież się bawi, my do tej młodzieży już się nie zaliczymy niestety, także znaczy się pobawić się możemy zawsze, nie? Ale nie wiem czy młodzież jest w stanie nas zaakceptować. A tu już strefa spokojniejsza, czyli tam na froncie na początku się dużo dzieje, teraz już trochę mniej. Czyli można powiedzieć, że tutaj jest takie centrum rozrywki Oradei, nocnej rozrywki. Dzisiaj jest piątek i dużo się dzieje. Podejrzewam, że jutro przy sobocie będzie działo się jeszcze więcej, nie?
fajnie, no jest, bawię się na. Jest za tym zawsze, żeby się pobawić. Moja żona nie zawsze. Młodzież siedzi na schodach, po których my za chwilę pójdziemy, ale tu jest jakiś klubik, który chyba jeszcze jest otwarty albo zamknięty i po prostu młodzież siedzi. Która jest godzina? Przed 12. Patrzcie, ile tu pszczół też w naszej miejscówce, tutaj na tym terenie tego kempingu. Przybruszczo sobie tak latają, ale tu jest gwarno, naprawdę, nie wiem czy to słychać. Mnóstwo ich tu jest. Tu jest taka fajna roślina, taki fajny kwiat, który nazywa się jak? Męczennica. Męczennica. I to jest też miododajna roślina, bo przypomina to co korona cierniowa, i dlatego męczennica. Idziemy na lody. Wczoraj już robiliśmy podejście, ale dzisiaj już wchodzimy. Orej. Tał. Wstąpiliśmy na te lody, które chodziły za nami od wczoraj. Są bardzo duże gałki, to trzeba przyznać. Bata wzięła taki kubek, ja też mógł wziąć, a ja wziął sobie taki i muszę szybko jeść. Za taki duży kubek chyba trzeba dopłacić, z tego co tam się zorientowaliśmy, ale Pokoż, ile ty masz tego loda? No też dużo, no i bardzo dużo pani ładuje. Trzeba przyznać, że lody były dobre i duże porcje, zapłaciliśmy o 19, ale gałeczka kosztuje 8, tak? 8 lei. Może nie ścisłe centrum, ale niedaleko centrum, na ulicy Republiki właśnie, obok tego pomnika tutaj. Jedna z tańszych opcji, nie? Co to oglądaliśmy, tam były jeszcze tańsze, chyba kawałek dali, po 7 były, no. Tak woli ciekawostki dodam, że miasto Oradea ma dwujęzyczną nazwę, a wywodzi się to z jakiego powodu, że Że jest blisko Węgier. Kiedyś to miasto było też węgierskie. I nazywa się? Nagyvarad. Nagyvarad, tak, i kiedyś to miasto było węgierskie, stąd właśnie ta nazwa. I też dużo Węgrów tu mieszka. Ten okazały budynek za mną to ratusz w Oradea. Został wybudowany w 1902-1903 roku w stylu secesji wiedeńskiej. Ma takie bardzo piękne zdobienia przy oknach, różne takie przy tych kolumnach. Bardzo ładnie to wygląda. Budynek jest ogromny, czego z tej strony nie widać, bo ma przeszło 5000 m2. Dzisiaj mieszczą się tu władze miasta. Za tym budynkiem jest jeszcze 50-metrowa wieża tego ratusza, której też tu tak dokładnie z tej perspektywy nie widać, a na którą będziemy wchodzić, żeby zobaczyć miasto z góry. I teraz już jesteśmy pod wieżą, idziemy do środka zobaczyć, za ile można wejść na tą wieżę. Tutaj się kupuje bilety, zobaczymy, po ile są te bilety. Dou bilete, two tickets, 15 lei one ticket. Bilecik wygląda sobie tak. Your city and signature on one person. Nie wiem, no, czemu to służy, ale po prostu trzeba sobie wpisać imię, nazwisko. No, idziemy teraz na wieżę już. Dobry. Dobrze. No tu jacyś nieczeźwi strażacy zostali, prawda? Leżą se, wytrzeźwieją, to pójdą gasić. Na wieży ponoć prowadzi 250 schodów, nie? Ale warto się wyspinać, po prostu jest bardzo fajny widok na miasto. No i tu jakieś powiązane właśnie artykuły, wpisy, księgi z motywem strażackim, czyli to może była wieża strażacka po prostu tutaj. To jest fabryka Adria, której właścicielem był Moskowicz, Adolf Moskowicz. Jego jest właśnie ta niebieska kamienica, była ta niebieska kamienica przy ulicy Republiki, taka którą bardzo wczoraj charakterystyczna Oradei. Warto się właśnie zapoznać z tą historią tutaj przedstawioną właśnie na tych zdjęciach i z krótkim opisem, także można się czegoś tam też dowiedzieć w tym temacie. Po drodze są takie punkty widokowe. Można tutaj wyjść, a nie koniecznie trzeba, bo lepiej iść wyżej, bo tam są lepsze widoki, ale tu też są fajne widoki. Z tym, że na pewno będą lepsze, jeżeli wejdziemy wyżej. Tu są kolejne drzwi, z tym, że nie wiem, czy tu można wyjść. Tutaj też można wyjść tak. Myślałem, że nie. I tu są nawet jakieś odniesienia. Na przykład Budapeszt jest 224 km stąd. Waszyngton jest 7122. O, jest Warszawa.
Mamy 578 km, stąd jest Warszawa, czyli jak widzicie bardzo, bardzo bliziutko. Jesteśmy na samej górze wieży ratusza. Zobaczcie, jak ładnie widać tutaj Oradeę z góry. Listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard. Zostało to wybudowane wszystko razem z tym ratuszem na początku XX wieku. Trzeba zauważyć, że zaczyna się weekend, zaczyna się tu coś dziać, rozstawiają się tam jakieś stragany na rynku. To troszeczkę nam burzy obraz, to rusztowanie na tej wieży tego kościoła rzymskokatolickiego. Jest taki mechanizm do wycierania ruchu. Tata powiedziała, że jakoś to działa, ale jak? Naciąg, wytrzymaj. No, wycieram. No i zostaw. No i? Ja chciał buzia uczyć, To musisz to więcej ale wyciągnąć. wolowik nie do tego buzia. No to potem jakoś piorą, nie? Myślisz? No Boże, ja bym buzi do tego nie wycierała raczej. Teraz mówię, że buzię do tego byś nie wycinał. No ale fajny patent, nie? W sumie, bo wiesz, Ekologiczne, nie masz tego syfu, Tak. tego papieru. no pewnie albo to jest, kurde, nie wiem czy to wraca, chyba nie. No nie, no gdzie? Może to przechodzi przez jakieś odkazitelne A, nie wiem. płyny. Panie odkazitelny. I tu jest właśnie toaleta, bardzo czysto i fajno w takim wejściu do ratusza. Tak, to Dopóki nagle, wiesz, ratusz jest otwarty, to możecie korzystać. Tylko nie wchodźcie tu, zaś jak nie będziecie korzystać z wieży ratusza, no bo tu zaraz będzie pełno ludzi. To jest dla tych, którzy wizytują właśnie wieżę. Nie wszyscy, żeby tu z miasta chodzili, nie? Taki jest fajny motor. Kuba. Nie wiem, czy to jest motor od Kuby, czy po prostu motor z Kuby. Ale nie, bo Kuba to by było przez C. A tu jakieś wesele. Fajną fura mają na tym. Pewnie nowożeńców przywiozła ta fura. Pan młody pewnie to jest. Ale furka kozak. Cooper, kurde, Mustang, ja pierniczę. No, Ford Mustang, no to jest bajeczka. Zobacz. Coś pięknego, młoda pani jest, młody pan czeka na młodą pani. Pięknie to wygląda. Pewnie czekają na jakąś sesję. Pan młody czeka, pani młodo wychodzi z tego Forda. No ale nie mamy czasu, żeby tu czekać na to wszystko. Chyba, żeby nas zaprosili na wesele, tak jak w Uzbekistanie. To można by było poczekać, nie? Za mną jest kolejna charakterystyczna budowla dla takiego centrum Oradei. To jest pałac biskupa grekokatolickiego. Ten pałac ma podobno 365 okien. To jest wspaniała budowla w stylu barokowym. Nie możemy jej całej zobaczyć w swojej okazałości, dlatego że w 2018 roku wybuchł tutaj pożar i został zniszczony ten budynek i od tego czasu jest renowacja w tym budynku. Także widzimy tutaj na połowie jeszcze zasłonięte, ale po tej renowacji budynek będzie jeszcze wspanialszy, jeszcze piękniejszy niż był do tej pory, co już widzimy po tej części, która już jest odrestaurowana. Piękne kolory. Przed pożarem mieściło się tutaj muzeum tego regionu Kriszana całego. Niestety nie można zwiedzić, prawda, tego obiektu, ponieważ Cały czas tam trwa remont. tak, trwa remont i no, nie można wejść, no, z tego co się zorientowaliśmy. Tam żeśmy byli przed chwilą na wieży ratusza, prawda, przy tej fladze rumuńskiej, czyli na samym czubku. Polecamy tam wejście, bo naprawdę jest niesamowity widok na całe miasto Oradea. Pięknie to wszystko wygląda z tej perspektywy. Można spojrzeć na to miasto, prawda, inaczej. Schodzimy do promenady, czyli pójdziemy promenadą w kierunku twierdzy Oradea, tak? Tak. Trzeba przyznać, że pogoda nam bardzo dopisuje tutaj, przynajmniej na początku naszego pobytu w Rumunii. Przypomnę, że jest wrzesień, no już prawie końcówka września. 20 dokładnie. A ma być jeszcze na dniach cieplej, prawda? Mamy na naszym kempingu basen, z którego jeszcze nie udało nam się skorzystać, no ale kurde, szkoda siedzieć nad basenem, jeżeli się ma takie miasto do zwiedzania, to naprawdę jest kiepski pomysł, żeby siedzieć w ośrodku na basenie, przy basenie.
A tu panowie sobie łowią ryby. Można też przejechać się takim autobusem wycieczkowym w cenie 15 lei od osoby To nie jest dorosłej. wysoka cena, znaczy się nie jest wygórowana cena. No i tam on staje na tych najważniejszych. w tych najważniejszych punktach miasta, prawda? No, słyszeliśmy tylko rumuński język, ale jakby ktoś na przykład chciał sobie przejechać tym, co godzinę one odjeżdżają koło księżycowego kościoła księżycowego. przystanek i tam jest właśnie taki na potykaczu jest napisane dokładnie o pełnej godzinie, czyli podejrzewam, że taka przejażdżka trwa godzinę. Nie gwarantujemy, że on po prostu zatrzymuje się w tych miejscach i można wyjść, tylko podejrzewam, że być może przystaje, ludzie patrzą, jedzie dalej. To chyba na tej zasadzie bardziej się odbywa. Jeżeli ktoś nie ma czasu, jeżeli ktoś faktycznie przyjeżdża tu na chwilę przejazdem przez jakieś miasto i chce sobie szybko zobaczyć to miasto, no to jest bardzo dobra opcja, jeżeli chodzi o ten autobus wycieczkowy. To myślę, że to jest git. A jeżeli ktoś przyjeżdża na dłużej, tak jak my, na 2 dni, to można spokojnie sobie obejść wszystkie atrakcje spacerkiem, prawda? No pewnie. No, także my właśnie korzystamy z tych opcji, które nas nigdy nie zawodzą póki co, czyli opcji naszych nóg. Nogi roztańczone. A tam, jak widzicie, jest właśnie ten bus wycieczkowy, który kursuje tutaj po mieście i obwozi po tych najważniejszych punktach. I on się też zatrzymuje, widać, ten bus. Czyli można na chwilę chyba wyjść, ale podejrzewam, bardzo szybko się to musi odbywać. Bo jeżeli to jest, wiesz, co godzina, chyba że następny rusza, to może być dłuższa ta trasa. No to jest całkiem ciekawa opcja, ci powiem. Bardzo szybko zwiedzisz miasto. No. Tylko może ograniczony czas, no to jest jedyny minus, nie? Ale to jest bardzo fajna opcja, jeżeli ktoś tu naprawdę wpadł na kilka godzin, czy na pół dnia, no to kurde, jak najbardziej warto takim busem się przejechać. Kolejnym bardzo ważnym miejscem w aspekcie zwiedzania miasta Oradea jest twierdza Oradea. Pierwsze umocnienia powstały tu w XI wieku, a obecny kształt pentagonu powstał na przełomie XVI i XVII wieku. W tym okresie Oradea znajdowała się na pograniczu wojny Habsburgów z Imperium Osmańskim. Turcy próbowali zdobyć tą cytadelę, nawet oblegali ją przez 5 tygodni, ale nie udało im się tutaj wejść. Między innymi dlatego, że była chroniona fosą, która nigdy nie zamarzała, ponieważ woda z tej fosy była z termalnych źródeł. Z tego okresu zachowały się tutaj części murów obronnych, no i właśnie ta fosa. Dzisiaj po gruntownej renowacji w środku znajduje się muzeum, różne galerie, organizowane są wystawy i różne festiwale historyczne. A tutaj mamy pewną ciekawostkę. Dzieciaczki sobie tańczą, prawda? Rytm skocznej muzyki ludowej. To są chyba dni kultury słowackiej, z tego co zauważyliśmy. No fajnie, że udało nam się trafić na jakiś jarmark. Są tutaj występy artystyczne. Jest tu mnóstwo straganików z przeróżnymi rzeczami. Pachnie niesamowicie jedzeniem, także chyba nawet skusimy się na jakieś jedzonko. Tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Widać stroje ludowe, widać jakieś tkane chusty, widać jakieś rękodzieła, no także może na coś się skusimy, może coś sobie kupimy. Fajnie, że trafiliśmy na taki dzień. Chcesz też? Krówka polsko? Nie polsko, inno. Krówka. Popatrzcie sobie. Jak u nas są krówki, coś podobnego. Tutaj można zjeść różne produkty. Pani to daje za darmo, tylko powiedziała, że jak chcemy, to możemy coś wrzucić tutaj, jakiś pieniążek, prawda? A ja czekam na taki gulasz, bo tu był taki gulasz, nie? A tu jest taki gulasz, o, ale tego już nie ma. Jest. Gulasz? Gulasz, no, No. gulasz. Sup. Okej. Co to jest? Takie śliczki, coś takiego? Dobre? Pokaż, daj skosztować. Znaczy, one są wytrawne, to nie ma słodki. Dobre. I to smakuje. Bardzo dobre. Pani nam poszła po tą zupkę taką, z tego co widzieliśmy, to z kiełbaską. Kłopot z nami jest po prostu, albo talerzy brakuje, albo czegoś, miseczek. Nie, One. one. One, a pokazuje 2. O. Dobra.
No i już tak zastanawialiśmy się nad tym, gdzie tu zjeść, a okazało się, że można tutaj zjeść i w sumie za dobrą cenę, bo za darmo. Znaczy się, nie, można tam jakieś dotacje dać, do skrzyneczki oczywiście wrzuciliśmy tam pieniążki. Ale to dobre jest. To jest takie, jak co to można nazwać? No takie lane kluski na mleku, kluski, ale o. wytrawne takie. Bardzo dobre, mi to smakuje. Ale głodny nie wymyślą. I jeszcze dostał pani specjalnie przyniosła i pytała, czy chcemy dwie, czy jedną, ale myślę, że jedna no wystarczy, co? Jakbyś mi to otworzyła, jeszcze bych to tak skosztował i obejrzymy, jak to smakuje. Także jest tu taki festiwal, w którym można zjeść prawie za darmo. I no, można pokosztować jeszcze różnych innych rzeczy, prawda, tutaj na tym festiwalu. To jest też dobre. Bardzo dobre jest to. Coś na zasadzie kapuśniaka. Taki mleczny kapuśniak jest bardzo. Można by tu tak chodzić i przesiadywać godzinami, że tak powiem, bo naprawdę fajna imprezka jest. Ale musimy też trochę zwiedzić, prawda? Także musimy rozkminić, co tu jeszcze można zobaczyć w tej twierdzy. Teraz wchodzimy do środka, bo tu jest jakaś Transylvania Art Gallery. Na pierwszym piętrze jest 3,6 do zwiedzania. Jakieś pokoje 3,6 są otwarte, bo tu jest wszystko inne pozamykane. Też pozamykane. Wszystko jest zamknięte. Jest zamknięte? Tak więc wszystko jest tutaj pozamykane. Nie wiem, może jeszcze z innej strony spróbujemy. Można sobie kupić tutaj lody. Jeden glob, czyli jedna gałeczka po 10 lei. No i nie wiem, czy z okazji tego, że dzisiaj jest ten festiwal kultury słowackiej, wszystko jest pozamykane, ale mimo tego bardzo się cieszymy, że trafiliśmy właśnie na taki festiwal, bo jest coś ciekawego, coś fajnego się tutaj dzieje. Można też. A co to jest? Palenka to jest. A, o ty nie wiesz, bo ty się mały. Tutaj można skosztować tej... Radek, to jest czereśniowa, a to wiśniowa, jaką chcesz? Jedna ty weźmiesz, Jedna tako, można? Dziękuję. Ciepę im tam coś. Ja, czekaj. Ale jeszcze nie mamy rynki. Wy Słowaki. My z Polski. My z Polski. Sąsiady. My przyjechali całą Rumunię pojeździć autem. Rumania, Mołdawia. Teraz się doszli veľmi dobre. Tak. Najlepszy. I poczęstowała nas palinką, to jest jako? Ty może śliwkowo, a ja czereśniowo. Bardzo mocna jest, To jest soczek bo taki. palinka to będzie miała około 50%. Soku oczywiście. Soku. Bardzo sfermentowany ten sok. Jest to bardzo ciepłe i to się pije jak pije, nie? Jeżeli ktoś tu przyjdzie na ten festiwal, to może pojeść i się napić za darmo praktycznie. Znaczy się oni mają takie skrzyneczki, do których można wrzucić jakiś pieniążek. No oczywiście za każdym razem wrzucamy coś, prawda, może coś na wardze. No, ale mogę ci to ściągnąć. Nie, bo masz brudne łapy. Nie mam brudnych, bo Tomkum cały czas w alkoholu, ja mam kaszle łapy. Odkazitelne. Odkazitelne. Nasze zwiedzanie Cytadeli praktycznie zakończyło się na tym, że zasiedliśmy na tym festiwalu kultury słowackiej, ale dzisiaj tu jest tak jakby wszystko pozamykane i Te galerie są zamknięte. my nawet byliśmy tu na górze, ale wszystko było pozamykane, także można było wejść. Myślę, że na co dzień odbywa się to tu tak, że po prostu się przechodzi od drzwi do drzwi i tam są te galerie i się zwiedza różne miejsca, a dzisiaj przy okazji, że tu jest tyle ludzi, no to jest pozamykane. Honorowy konsulat tu jest Słowackiej Republiki. No. A, czyli tu jest honorowy konsulat. Tu też można wejść. Mini galeria jest dostępna, czyli gdzieś tam można próbować, prawda, wejść, ale nie jest to kompleksowo całe otwarte, ale coś tam można zobaczyć. To jest taki do wywoływania zdjęć. Aparatura chyba. Kiedyś właśnie się na tym wywoływało zdjęcia. Ciemnia była i
coś się tam klisza wkładało. Tak to działało podobnie, jeszcze to pamiętam. Tu możemy od strony kuchni popatrzeć sobie, jak panie przygotowują te placuszki. Zobaczcie sobie. Tu się rozżerymy. Makowiec i palinka. Fajne połączenie. A tu musisz coś ciepnąć teraz. Dobre? Mocne? Oni nas tu zapalinkują, Beato. Zapalinkowani. Strasznie. O! Ja, ta jest mocniejsza od tamtej jeszcze. Czujesz to? Jak oni to piją w ogóle, ty? Ten pan, że tak postraszony, co mi to lał. Ja? Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. No to się pasta. Tata, weź. Weź. No, bier jak ci pan dobry. To jest hezki. A ile procent? procenta. 5 stoi. 5 O, ogień. A to akurat byli Węgrzy. Nie wiem, gdzie tego nie. Rumunie. Na odchodne dostaliśmy jeszcze placuszki, chcieliśmy jednego, a pani nam dała ile? 4. 4. Nie wiem, czy to zjemy. Powiedziała, co to jest jeden placek na dwóch. No, powiedział, ale żebyście nie pomyśleli, że jestem skąpa, to dową jeszcze, nie? I dała ostatecznie 4. Także trzeba jeść, bo ciepłe. No to weź sobie. To są ziemniaczane takie? Ale takie bardziej mączne niż my robimy na przykład, nie? Takie gumiate bardziej no, są. Spoko. A rycerz by chciał? Chcesz? Taki mały ten rycerz jest. To jest piosenka o małym rycerzu. Bo to jest Wołodyjowski chyba. To ja jestem. Batko, a co tu robią ci krzyżacy? Ale to niekoniecznie są krzyżacy. Ale tak wyglądają. To jak mogą krzyżacy. być równie dobrze krzyżowcy, Radku. Czyli tacy, którzy Tak. odbijali Jerozolima z rąk niewierni. Chyba bardziej Mogli krzyżowcy. tu mieć... Krzyżacy mieli taki bardzo szeroki ten krzyż. No krzyżacy też budowali w tym rejonie zamki, warownie, ale król ich wypędził. Jak się już dowiedział, jakie mają przesłanki właściwe, to ich wypędził stąd. Tu jeszcze z boku obok restauracji Peroni można wejść na mury, także ja tam idę jeszcze obejrzeć. Mury nie są zbyt wysokie, także widok to nie będzie jakiś imponujący, tak jak z tej wieży ratuszowej na przykład, na której byliśmy dzisiaj, no ale warto tutaj wejść jeszcze, zobaczyć jak to tu wygląda właśnie. A tutaj są mury miasta po prostu, po których można się przejść. Nie wiem czy naokoło, na pewno nie naokoło, ale tutaj kawałeczek możemy sobie zrobić spacerek. No i tak wyglądały te stare mury obronne. To jest właśnie ta część, która jest jeszcze w miarę zachowana, stara część. Większa część tych murów już jest odrestaurowana. Wygląda to dużo bardziej świeżo, dużo bardziej estetycznie, a tu są takie jeszcze fragmenty tej starej twierdzy, starych murów obronnych. Tu jak myślimy w tych budynkach mogły być stajnie. Na górze jest tak zwany szłopiec do składowania, nie wiem, zboża, siana, czegokolwiek. Tam na górze się trzymało takie rzeczy. U nas na wsi było coś takiego kiedyś, także kojarzymy właśnie te takie drzwi, te pomieszczenia, te włazy. Przechowywali po prostu Głównie to. też z tego tytułu, żeby siano nie zawilgło. Tak, i było na górze. Było na górze. I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I cannot believe
Jak widać za moimi plecami, nie całe miasto jest pięknie odnowione. Są jeszcze budynki takie jak ten, mimo tego, że na dole jest fajna restauracyjka, to cały budynek nie wygląda zbyt ładnie. Tam na górze, nie wiem czy to widać w tej kamerze, nawet na tym balkonie widać połacie trawy, czyli coś tam zarasta, bo wątpię, żeby to były jakieś kwiaty, rabatki mieszkańców, bo to widać jakby było opuszczone. Nie o to chodzi, żeby to było wszystko pięknie, ładnie odrestaurowane. Chodzi też o to, żeby zachowało to swój charakter, pierwotny charakter i wyglądało też w pewnym sensie naturalnie. I tu jest jeszcze jeden taki charakterystyczny budynek dla miasta Oradea, to jest dom Davrasa La Roche. To jest taki słynny dom w stylu secesyjnym, który można zwiedzać także w środku, ale niestety nie załapaliśmy się, bo to jest otwarte tylko do 17, no i nie zdążyliśmy. Byliśmy w Cytadeli, możemy go sobie zobaczyć tylko z zewnątrz. Tam jest Muzeum Secesji po prostu. Patrzcie, jak ten kamper tam wjeżdża, ale przed chwilą ten kamper tak zadarł tutaj na dole, jak skręcał w ta uliczka, nie? Masakra. A wcześniej była przyczepka kempingowa, to sama, nie? Nie wiem, czy to nie są Polacy czasem, ale chyba nie. Nasi. Polacy to są. No i przyszedł czas, żeby pożegnać się z miastem Oradea. Tego wieczora się właśnie z nim żegnamy. Musimy mówić do jednego mikrofonu, ponieważ po bardzo intensywnym dniu dzisiejszym no to niestety drugi mikrofon nie wytrzymał tej presji i padła mu bateria. No ale czas na podsumowanie naszych 2 dni w mieście Oradea. No, okazało się, że tych budynków jest bardzo dużo, tych w stylu secesyjnym, tych z taką tą wymyślną fasadą, tych zabytkowych, że tu jest bardzo dużo do zwiedzania i nawet te oddalone od centrum też mają taką fajną architekturę i też są bardzo ciekawe. Naprawdę można by tu było poświęcić wiele dni na to, tylko żeby się po prostu szwendać po tych uliczkach i to oglądać, bo to jest coś pięknego, naprawdę. My przechadzaliśmy się kilka razy taką najpiękniejszą ulicą tutaj w Oradei, czyli ulicą Republiki i za każdym razem, co przechodziliśmy, zauważyliśmy jakiś nowy budynek. Coś nowego, coś robiliśmy innego. tu zdjęcie, No. fajny budynek, fajnie to wygląda. Robiliśmy i zastanawialiśmy się, czy widzieliśmy ten budynek, bo naprawdę tam jest tych budynków no, mnóstwo. My jesteśmy akurat entuzjastami gór, entuzjastami natury. Jeżeli nas zachwyciło tak miasto, no naprawdę to jest coś wspaniałego. Było dużo łażenia, ale właśnie to jest najlepsze, że na przykład jadąc autobusem czy jadąc tym tramwajem, to nie do końca tak człowiek to wszystko chłonie, bo przemiesza się za szybko. Trzeba iść sobie spokojnie, spacerkiem, tak lubimy. Właśnie z naszej miejscówki też można było dojść sobie spacerkiem do centrum. To się nam podobało, że nie wydaliśmy ani leja na komunikację miejską, ani na taksówki. Tak, i jeżeli ktoś właśnie będzie w obrębie centrum, czy dostanie się już do samego centrum, no to praktycznie też nie musi wydać na komunikację jakąś miejską, czy też na taksówki, ani leja, ponieważ można wszystko w obrębie spaceru zobaczyć. Chodziliśmy tutaj nocą, wróciliśmy wczoraj o wpół do 12 w nocy, także i było bezpiecznie. Tak, przechodziliśmy nawet obok takich klubów jakichś nocnych, w których bawiła się młodzież, ale wszystko odbywało się bardzo spokojnie, nikt nas nie zaczepiał, nigdy nie sprawiał żadnych problemów. Polecamy miasto Oradea w Rumunii i tyle. No bo nie będziemy jakoś rozwijać tematu, bo wszystko widzieliście w tym filmie. Nasze zachwyty, ochy i achy, to wszystko było widać, było słychać i naprawdę warto odwiedzić to miasto. Tym bardziej, że to jest odległość jak ze Śląska do morza. Nie skorzystaliśmy nawet z tego basenu, który jest obok nas, a pogoda była piękna. I jedziemy dalej w Rumunię do Timișoara teraz. I będziemy opowiadać o następnym miejscu właśnie w Rumunii. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i Do zobaczenia gdzieś w świecie. i do I do zaś. zaś. Luz ma chęć na eksplorowanie dupy maryny. Całe to mu podróżne. Rumunia to kraj, w którym jest pięknie. Kurwa mać. Jeszcze raz. Rumunia to kraj zwana, a kurwa mać, łagodnego niedźwiedzia. Miłego niedźwiadka. Miłego niedźwiadka. Miłego niedźwiadka. Której możemy spotkać między innymi. Kurwa mać. I teraz jak miał coś powiedzieć? I upodobał sobie
Kurde, jeszcze raz. A tutaj obok jest teatr. Kogo? Aha. I teraz widzimy, że księżyc jest, jak to się nazywa? Wyznaczył tutaj w Oradei pierwszy. Za tym budynkiem jest jeszcze. Jeszcze raz. Kurde. W sercu Oradei, a mianowicie na placu Uniri. Barokowo-secesyjnymi wypaleniem. Chyba najdalej, najdalsza jak nie. To jest chyba najdalej oddalone.